A co tutaj się zadziało? Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś drugi film poświęcony Dellowi C640. Jak widzicie i jak widzieliście na wstępie do tego filmu, coś tutaj się zadziało, a co się zadziało już Wam opowiadam. Mianowicie w momencie, kiedy zacząłem tutaj już instalować system operacyjny, okazało się, że wentylator podczas instalacji zaczął chodzić jak diesel na dwa tłoki. Postanowiłem więc wymienić ten wentylator, ale żeby go wymienić, postanowiłem zaczekać, aż zainstaluję cały system, żeby sprawdzić, czy cały hardware tutaj mamy w porządku. Podczas instalacji sterowników wszystko przebiegało jak najbardziej pomyślnie do momentu instalacji sterowników karty graficznej. Karta graficzna wystartowała nam na oryginalnym sterowniku z kodem 14 i pomimo moich usilnych prób odratowania tego w jakikolwiek sposób innymi sterownikami, kombinacją, wypinaniem, czyszczeniem i tak dalej, nic to nie pomogło. Co za tym idzie? Cóż, poszedłem na składzik, przyniosłem nową kartę graficzną i wymieniłem tego oto Radeona 7500 na jego odpowiednik, tyle że 100% sprawny. Podczas tej wymiany niestety zdarzył się tutaj spory problem. W momencie, kiedy wyciągałem palmrest, który notabene wcześniej został bardzo ładnie tutaj odnowiony, niestety taśma, która łączy nam tutaj touchpad i przyciski, ze starości się rozpadła w higramenty. Jak widzicie, tutaj cała taśma się nam rozwarstwiła. Odpadły pady, także tutaj nie ma nawet mowy o jakiejś regeneracji. Byłoby to zbyt kosztowne i bez sensu. No i kurczę, niestety, jak to zawsze w bajkach bywa, nie zawsze wszystko jest tak, jakbyśmy tego chcieli. No i ten palmrest, ten touchpad, to wszystko nie bardzo nadaje się do użytku. Ktoś by powiedział, no przecież wystarczy zamienić taśmę. No i tutaj Wam powiem, że też nie do końca, ponieważ wszystkie te elementy tutaj z drugiej strony palmrestu są spawane i jakkolwiek mógłbym to wszystko rozłożyć, tak jest tutaj z tym związane bardzo dużo pracy i prawdopodobnie coś po drodze mogłoby się uszkodzić. Dlatego też postanowiłem tego nie robić. Zszedłem do składziku i okazało się, że w samym składziku mam jeszcze pasujący palmrest, co prawda nie z C640, ale z bliźniaczego modelu Inspirona 4000. Co prawda sam Inspiron 4000 był zbudowany w oparciu o Pentium 3 na sokecie 615, natomiast jeżeli chodzi o spasowanie całych plastików i wszystkiego, pasują bezproblemowo 1:1. Więc cóż, sam nowy palmrest był zaciorany jak klapki Mojżesza, natomiast poświęciłem mu troszkę więcej czasu i efekt wyszedł właśnie w ten sposób. I cóż, myślę, że jeżeli chodzi o efekt końcowy, wyszło nam to tutaj bardzo zacnie. Mamy białe nakładki i oryginalny
Palmrest. Co prawda nie do końca pasuje nam tutaj napis Inspiron 4000 sugerujący pierwszą generację Pentium 3 w tej budzie, natomiast na ten moment nie chciałem już tutaj ingerować w samą listwę górną, ponieważ może z czasem dorwę sobie coś, co tutaj będzie jakby odpowiadało stanowi rzeczy. A tą być może kiedyś wykorzystam sobie w jakimś buildzie na Pentium 3 pod socket 615. Ale nie przedłużając, nie ciągnąc w nieskończoność opowieści dziwnej treści, spójrzmy, co tutaj się zadziało wewnątrz, jak wygląda tutaj praca na systemie operacyjnym, w co możemy zagrać i jakiej wydajności tutaj możemy się spodziewać. Zaczynajmy. A zanim zaczniemy tutaj ogarniać co w środku, jak, z czym, do czego i dlaczego, może sprawdźmy, ile ten sprzęt był warty w momencie premiery i jak to w tamtym okresie czasów wyglądało. No to lecimy. Odrobina historii. DLC 640 wyszedł w okolicach maja 2002 roku. W okolicach listopada 2002 roku jego najprostsza wersja została wyceniona na około $1600. Do tego, gdybyśmy sobie chcieli dokupić napęd DVD-ROM, należy doliczyć $169, a dodatkową gwarancję na okres 3 lat dodatkowe $169. Podstawowa konfiguracja tego Della obejmowała matrycę XGA 1024x768, procesor Pentium 4, mobile 1,6 GHz, 128 MB RAMu, 20-gigowy dysk twardy, Radeona 7500 32 MB DDR, zwykły napęd CD-ROM razy 24 wraz ze stacją dyskietek, zintegrowany modem i zintegrowaną kartę sieciową oraz wbudowaną antenę Wi-Fi. Również jako system operacyjny mamy tutaj wymieniony Windows XP Professional i standardowa 3-letnia gwarancja. Zwróćcie uwagę, że w podstawowej wersji nie było czegoś takiego jak karta sieciowa Wi-Fi, była tylko wypuszczona antena. I tak grzebiąc po internecie, doczytałem się, że ta maksymalna wersja, ta wersja, którą aktualnie mamy na testy, którą udało mi się odrestaurować, kosztowała gdzieś w granicach $2500. Biorąc pod uwagę, że $2500 w 2002 roku w Polsce to było gdzieś około 10 000 złotych, bo dolar wtedy kosztował troszkę ponad 4 zł. I fakt, że w Polsce średni zarobek w 2000 roku opiewał na kwotę około 2000 zł brutto, z czego szczerze powiedziawszy bardzo niewielu moich znajomych w tamtym okresie zarabiało w granicach 1000 zł na rękę, no to jakby się nad tym skupić, musieliby pracować 10 miesięcy na jeden taki laptop. Generalnie, co więcej, można znaleźć w różnych artykułach w sieci, na przykład całkiem ciekawy test, również z 2002 roku, który porównuje grafikę mobilną Radeona 7500 z Nvidia GeForce 440 Go. I mamy tutaj fajnie wszystko porównane, opisują jakość obrazu na obu kartach, opisują wydajność. Generalnie patrząc tutaj na cały ten artykuł, możemy dojść do wniosku, że Radeon mobilny 7500 to było coś pomiędzy GeForce'em 2 Go, którego tutaj według artykułu łupał po łopatkach, a właśnie GeForce'em 4 Go 440. Patrząc na dole na sam benchmark, generalnie widzimy tutaj wyniki w grach, jakie klatki, na jakich sterownikach i jakie wyniki w 3D Marku 2001 SE. I szczerze powiedziawszy, tutaj no nie wiem, co się zadziało, zresztą zobaczycie za chwilę sami. Wydaje mi się, że albo nie znalazłem odpowiednich sterowników, albo to tutaj coś było przekłamane. Ale no okej, zaczekajmy. Generalnie sama grafika jest tutaj bardzo ciepło przyjęta i jak najbardziej polecana.
Następnie możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak w recenzjach była oceniana 640 w momencie, kiedy wyszła na rynek. Generalnie piszą o niej zasadniczo w superlatywach, piszą o możliwościach rozbudowy do Pentium 4 Mobile 2,2 GHz oraz maksymalnej rozbudowie 256 MB RAM. Natomiast piszą, że może być więcej. Dlaczego piszą, że może być więcej? Dlatego, że w tamtym okresie, w 2002 roku, 256 MB to był top of the top. Generalnie w naszej sztuce mamy 1,5 GB pamięci RAM i generalnie sam laptop obsługuje 2 GB max, czego recenzenci w tamtym okresie absolutnie nie byli świadomi. Co więcej, sam laptop został bardzo dobrze końcowo oceniony. Jeżeli chodzi o benchmarki, zjadał takiego laptopa jak ThinkPad T30, Gateway 450 SX4. ThinkPad był wyposażony również w mobilnego Radeona 7500, jednak z przyciętą szyną danych i tylko 16 MB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o same kwestie końcowych ocen, to jak sobie zjedziemy na sam dół, zobaczymy, że praktycznie został oceniony maksymalnie. Mamy tutaj ocenę 8,6 łącznie na 10, czyli był bardzo, bardzo dobrze przyjętą sztuką. No i co? No i z mojego doświadczenia, co Wam jeszcze mogę powiedzieć na temat C640, no to kiedy jakby założyłem pierwszy raz internet i zacząłem handlować na Allegro, to 640 mniej więcej w okresie 2004-2005 rok u nas w Polsce chodziły mniej więcej w granicach 2,5 do 3 tysięcy złotych za podstawowy model. Po 3 latach od swojej premiery. Więc no cóż, nadal nie były tanie i uważam, że nadal w tamtym okresie absolutnie nie były w zasięgu standardowego Kowalskiego. Co za tym idzie, no nie były aż tak popularne w naszym kraju. No i co, no nie przedłużając, przejdźmy sobie z powrotem na podgląd i zobaczmy, jak wyglądała kwestia wydajności, co nam się tutaj udało zrobić i jak nam to tutaj działa. Jak widzicie, sam laptop po wyjęciu z pudełka ze skonfigurowanym systemem robi mniej więcej 3400 punktów przy Demarku 2001 SE. Niby nie jest to aż tak mało, biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o maszynie do retro gier, natomiast pokusiłem się o sprawdzenie, czy możemy z tego konfigu wycisnąć troszkę więcej. Mam tutaj już wcześniej mniej więcej przygotowane presety i zaraz Wam pokażę, co tutaj może się zadziać. Zaczniemy od małego programiku, który nazywa się Memset. Programem Memset jesteśmy w stanie ustawić timingi pamięci DDR. Tutaj myślę, że spróbujemy sobie dać CL na poziomie 1,5, CAS na poziomie 2, RAS na poziomie 2 i Per Charge Daily na poziomie 6. Powinno to być na miarę możliwości bezpieczne, a czy jest, zaraz sprawdzimy. Ok, w takim razie możemy sobie tutaj ten profil spróbować ustawić i mamy tutaj w tej chwili ustawione takie timingi. Sam programik oczywiście zostawię Wam w opisie tego filmu. Natomiast to nie koniec naszego tweakowania. Wejdziemy sobie jeszcze w profil karty graficznej za pomocą oprogramowania, które nazywa się PowerStrip. Wersja 2.9. Wejdziemy sobie w konfigurację i tutaj też już wcześniej pozwoliłem się pobawić i zrobimy sobie nowy Performance Profile. Mamy tutaj ustawione 285 MHz dla rdzenia i 205, czyli realnie 410 dla pamięci DDR na karcie. Ten profil nam tutaj jak najbardziej działa, a co tego typu manewry nam dają? No cóż, spójrzcie.
Jak widzicie, po tej drobnej operacji mamy w tej chwili 4198 punktów, czyli jakby na to nie patrzeć, przeszło 25% wydajności udało nam się tutaj ugrać dzięki overclockingowi. Generalnie nie bierzcie tego za pewnik, każda karta jest inna i jeżeli też macie Della C640 bądź Inspirona 4150 bądź inną literację laptopa z tymże chipem, każdy będzie się podkręcał trochę inaczej. Pamiętajcie też, że podkręcacie taką grafikę na własną odpowiedzialność. Każdy chip jest inny. Na przykład w popularnej serii IBM T40 do T42 z Radeonem 7500 lubiały się te chipy od temperatury odklejać. Co za tym idzie, robicie to, jeszcze raz mówię, na własną, tylko i wyłącznie odpowiedzialność. Jak też widzieliście na poprzednim filmie poświęconym Dellowi C640, popracowałem tutaj srogo nad układem chłodzenia, dzięki czemu temperatury mam tutaj jak najbardziej spoko i dzięki temu mogę się w takie tematy pobawić raczej bez stresu. Używam do pomiaru temperatur i kontroli wentylatorów oprogramowania Dell Inspiron Latitude Precision Fan Controller w wersji 3.0.1. Oczywiście sam programik zostawię Wam w opisie tego filmu. Zobaczcie, jak klasyfikują się nam tutaj temperatury. Wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Mamy tutaj 70 stopni maksymalnie na procesorze i 49 maksymalnie na grafice. Już grafice, która jest podkręcona. Dysk ma jakieś 37 stopni i biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z dyskiem talerzowym, też uważam, że jest jak najbardziej w porządku. Więc tak, samo to oprogramowanie jest bardzo fajnym kombajnem, który współpracuje z Dellami do Pentium Mobile włącznie. Od Pentium 2 na BX 440 jesteście sobie w stanie tutaj mierzyć temperatury podzespołów, a także sterować wentylatorami. Możecie sobie tutaj robić własną krzywą wentylatorów ustawioną do odpowiednich temperatur. Możecie sobie też ustawić wentylator na stałe, na medium bądź wolne obroty. I powiem Wam szczerze, że momentami robi to bardzo dużą robotę. Więc tak, sam programik od siebie polecam i tak jak wcześniej wspomniałem, zostawiam go w opisie tego filmu. No cóż, sprawdziliśmy sobie wydajność tej bestyjki, więc może sprawdźmy sobie, jak to sobie radzi w grach. Myślę, że na start, żeby tutaj sprawdzić, czy to OC faktycznie realnie coś daje więcej niż w samych 3D Markach, zmienimy sobie profil wydajności na Performance Default i sprawdzimy sobie może tutaj jakiś bardziej zasobożerny tytuł. A tytułem, który da tutaj, myślę, mocno po dupie tej karcie graficznej, będzie taka choćby Mafia. Mamy tutaj wstępnie ustawione detale, większość na High Level of Detail na Medium, rozdzielczość 1024 na 768 i myślę, że możemy sobie tutaj spróbować zagrać i zobaczyć, jak to wygląda na stokowych zegarach, a następnie porównamy sobie, jak to wygląda na podkręconych zegarach. Będziemy wtedy mieli mniej więcej przedłożenie, czy warto w ogóle brnąć w ten temat. Sprawdźmy sobie, jak Mafia radzi sobie na stok. Cóż, na stokowych ustawieniach jakiegoś wielkiego szału nie ma. Jak zwróciliście uwagę, mamy tutaj w porywach do 27 klatek na sekundę i generalnie momentami idzie odczuć delikatne zrywanie obrazu, zwłaszcza w momencie, kiedy schodzimy tutaj do jakiejś większej akcji. Więc sprawdźmy po raz kolejny na podniesionym taktowaniu układu graficznego. No i jeżeli mam być szczery, z tego co widzę, klatkarz jakoś specjalnie nam się tutaj nie zmienił, pomimo tego, że taktowania sugerują i wyniki w 3D Marku, że jest sporo lepiej. No, jeżeli chodzi o odczucia z płynności gry, też mniej więcej takie same, więc wydaje mi się, że tutaj sam overclocking jest zabiegiem raczej bardziej kosmetycznym. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby 3D Marki ładniej się pokazywały, no to jak najbardziej. Natomiast jak widać na przykładzie gry Mafia,
Nie da się tutaj za bardzo więcej tych klatek poprzez overclocking ugrać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli sobie tutaj wejdziemy i ustawimy na przykład rysowanie na medium, a efekty również na medium, powinno nam to tutaj diametralnie zmienić temat. A czy tak będzie? No cóż, sprawdźmy. Szczerze powiedziawszy, ja osobiście nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Znaczy inaczej, odczucia z gry są troszkę może lepsze, aczkolwiek klatkarz nadal pozostaje ten sam. Więc cóż, być może Mafia to nie jest dobry punkt odniesienia. Sprawdźmy coś innego. Soldier of Fortune 2, ustawienia maksymalne, rozdzielczość 1024×768 i mamy tutaj w okolicach w przedziale między 30 a 48 klatek na ustawieniach stokowych. Czy coś się tutaj zmieni w momencie, jeżeli znajdziemy jakiegoś oponenta? Zaraz sobie sprawdzimy. Mamy tutaj dwóch jegomościów i spróbujemy ich tutaj odstawić. W momencie głębszej akcji, kiedy wybuchają granaty, kiedy pojawia się mgła, klatkarz potrafi nam tutaj nawet zlecieć do 13 klatek. Więc nie jest tak, że nie da się grać, natomiast przy jakiejś większej akcji mamy tutaj duży drop. Sprawdźmy, jak to wygląda po OC. A oto sytuacja na profilu OC. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakąś solidną zmianę, jeżeli chodzi o klatkarz. Jak widzicie, tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo potrafimy mieć nawet i do 60 klatek na sekundę, a to już robi nam różnicę. W momencie, kiedy jest jakaś bardziej zwarta akcja, te klatki spadają nam do 34, czyli zasadniczo tyle do 30, w zależności od tego, jak to tutaj się przekłada. Natomiast nie mamy już, z tego co widzę, tych dropów potężnych do 17-14 klatek, więc generalnie myślę, że sam overclocking w dużej mierze zależy od tego, w jaką grę chcemy sobie tutaj pograć. W momencie, kiedy tutaj mamy ten spadek do 30 klatek, bez overclockingu mielibyśmy, tak jak teraz było 21, bez overclockingu mielibyśmy tutaj paręnaście. Więc jeżeli komuś zależy, żeby wymaksować sobie konfigurację, taki profil, z tego co widzę, jak najbardziej w pewnych zastosowaniach oczywiście robi nam robotę. I cóż, oprócz rzeczonych gier, tak naprawdę przetestowałem tutaj plejadę innych i powiem Wam szczerze, że wszystkie są jak najbardziej grywalne. Żeby nie przedłużać nieskończoność tego filmu, nie będziemy tutaj sprawdzać każdej jednej gry po kolei, natomiast z tego co Wam mogę powiedzieć, z tytułów, które tutaj sprawdziłem, były zarówno tytuły Erydos, jak i, tak jak widzieliście, Mafia czy Sin poprzez Postala 2, Final Dooma, Nightmare Creatures, Heroes of 3, Tomb Raidera 1, 2, 3, Death Rally, Crusader No Remorse, No Regret, Bioforce, Albion, Settlers 2, Curse of Monkey Island, Syndicate, Syndicate Wars, Sin oraz kilka innych mniejszych bądź większych tytułów. I generalnie powiem Wam, że wszystko jest jak najbardziej grywalne. Nie będziemy tutaj mieli też problemu z zagraniem, jak wcześniej słyszeliście, w stare tytuły DOS. Oczywiście pod warunkiem, że będą to gry w wersji GOG. Co za tym idzie, mając grę z GOGa, ona się odpala poprzez emulator DOSBoxa i dzięki temu możemy sobie zagrać na tym laptopie w tego typu tytuły. Generalnie jest to swego rodzaju proteza, natomiast puryści i tak nie wybiorą tego laptopa stricte do gier DOS, a dzięki ekranowi 4:3, który notabene ma całkiem fajną jakość i całkiem fajną rozdzielczość, możecie sobie tutaj w takie gierki również
fajnie pograć. Nie będzie uciętego ekranu, skalowanie Radeona 7500 jest naprawdę pod bardzo dobrym poziomem, więc tutaj raczej uważam, że się w żaden sposób nie zawiedziecie. Jeżeli chodzi o sam ten build, uważam, że jak najbardziej mi tutaj wyszedł. Jego kultura pracy jest, uważam, bardzo dobra. Zdarzają się momenty oczywiście, że przy tym układzie chłodzenia, tym odprowadzaniu, które tutaj mu zafundowałem, wskoczy na te maksymalne obroty wentylatora i no wtedy go słychać. Natomiast przez większość czasu chodzi mniej więcej tak jak teraz, słuchajcie. No właśnie, praktycznie niewiele go słychać, a temperatury są jak najbardziej ok. Przetestowaliśmy tutaj kilka tytułów, kilka tych tytułów testowałem dłużej poza kadrem i maksymalne temperatury, jakie udało mi się tutaj w tej chwili osiągnąć, już Wam pokazuję, to 72 stopnie na procesorze i 53 stopnie na karcie grafiki. Oczywiście biorąc pod uwagę, że wszystko tutaj jest już sprofilowane pod wydajność, mamy tutaj profil OC, więc uważam, że jak najbardziej ok i to jest bardzo fajny temat. Cóż, jeżeli filmik się podobał, myślę, że możecie śmiało zostawić łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, również możecie zostawić łapę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcielibyście więcej tego typu filmów, myślę, że śmiało możecie pozostać na ekranie, bo coraz bardziej się rozkręcam i coraz to nowsze tematy będą wjeżdżać na ten kanał. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego Della C640, oprogramowania, którego tutaj użyłem, albo jakichś konkretnych jego setupów, jak najbardziej zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie na każdy komentarz oczywiście odpowiem. Natomiast na ten moment myślę, że na tym filmie z mojej strony będzie to tyle. No i cóż, dzięki, cześć.